Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj mam dla Was grę The Secret of the Monkey Island w takim dosyć dużym big boxie, zresztą zaraz o tym opowiem dlaczego w tak dużym big boxie, a przy okazji też taka historia LucasArtsu, której nie potrafię do końca jeszcze zgłębić i o której będę chciał Wam tutaj powiedzieć, chociaż będzie to bardziej taka rzecz dla kolekcjonerów, niekoniecznie wszystkich będzie to interesowało. Monkey Island pojawił się chyba w 1989 roku. Ja wychowałem się w tamtym czasie na grach na Commodore i znałem gry LucasArtsu, gry przygodowe, ponieważ na Commodore wyszły aż dwie gry LucasArtsu, które były klasycznymi przygodówkami. Był to pierwszy Maniac Mansion i Zak McKracken. O ile gry przygodowe, zręcznościowo przygodowe, wcześniej już istniały na Commodore, czyli to były takie gry, gdzie obok zbierania, używania przedmiotów miałeś zazwyczaj iluś tam przeciwników, z którymi trzeba walczyć, bądź ich unikać, gdzieś tam użyć przedmiotu. Jeden z takich przykładów jest dla mnie taki Dizzy na przykład, gra. To była gra, która była, czy tam Jack the Nipper, gry, które były zręcznościowo przygodowe. Natomiast grając, nie pamiętam czy grałem w Maniac Mansion pierwszą grę, czy w Zak McKrackena, chyba w Zak McKrackena, zetknąłem się pierwszy raz z taką klasyczną grą przygodową. Już te gry na Commodore wykorzystywały ten interfejs SCAM, czyli miałeś na dole ekranu słowa, czyli na przykład open, pick up, use, wybierałeś to słowo, a następnie wybierałeś jakiś element na ekranie. Gra działała się tak gdzieś w połowie ekranu, bo połowę ekranu zajmował cały ten interfejs. Ponieważ ja nie znałem w czasie, kiedy miałem Commodore zupełnie angielskiego, to był moment, kiedy bardzo często, no wtedy grałem w grę ze słownikiem. Owszem, miałem opis do gry, ale bardzo często opisy były lakoniczne, typu, nie wiem, podnieś na przykład popielniczkę. I jeżeli ona leżała na stole, to wiedziałeś, że jest popielniczka, ale czasami nie wiedziałeś, więc brałeś ten słownik i szukałeś, jak jest popielniczka, a potem szukałeś po ekranie, gdzie to się znajduje. I to było, Zak McKracken, to było moje pierwsze zetknięcie z taką klasyczną grą przygodową. Nastały czasy Amigi, Amigę miał Zbylu, Amigę miał Arek i któregoś dnia do niego przychodzę i miał Monkey Island. O ile dobrze pamiętam, na Amidze to chyba było na 8 dyskietkach, jakoś tak, żeśmy wtedy zachodzili w głowę, co na tych 8 dyskietkach musi być, jaka ta gra jest duża, jakie tam muszą być niesamowite rzeczy. I z Monkey Island jako samą grę znałem wcześniej, ponieważ pojawił się opis. Ciężko powiedzieć, że to jest opis, zaraz do tego dojdę. W Top Secrecie. I faktycznie ta gra wyglądała fenomenalnie. Znaczy tam były screeny z Amigi i to jak wyglądało, no to było po prostu świetne. No i my zaczęliśmy w tego Monkey Island grać, ponieważ nie mieliśmy opisu, znaczy mieliśmy ten opis Secret Service'u. Opis Secret Service'u był tak idiotyczny, że w zasadzie nic z niego nie wynikało. To był moment, kiedy Top Secret mocno pikował w dół, jeżeli chodzi o rzetelność materiałów. Ogólnie nigdy Top Secret nie był jakiś specjalnie rzetelny, ale wtedy pamiętam, że strasznie mnie to zirytowało, bo ten opis, czy też to miała być chyba solucja do Monkey Island, była jakoś taką zupełnie nie wnoszącą nic historią, o której to opowiada sobie przygody Guybrush'a i jak to tam było. Ani to nie była recenzja, ani to nie był opis. Takie trochę nie wiadomo co. I pamiętam, że strasznie nas to zirytowało. Wtedy próbowaliśmy grać według tego opisu, który był w Top Secrecie, ale to się nie dało. Nawet siedząc ze słownikiem, to było tak idiotyczne, że no nie dało rady. I to był taki moment, kiedy gry przygodowe, żeby grać w grę przygodową w tamtym czasie, trzeba było mieć opis. Opis dokładny. Bez dokładnego opisu my, jako osoby, które nie posiadaliśmy wiedzy na temat języka angielskiego, jakąś taką szczątkową, ale to taka, wiecie, totalnie szczątkowa, typu jakie jest otwórz, jakie służy i tak dalej, ale w podstawówce mieliśmy niemiecki, także nie ogarnialiśmy zupełnie tego, co tam się w tych grach dzieje, więc zazwyczaj było tak, że graliśmy w te gry
ze słownikiem. I to był moment, kiedy zacząłem się uczyć języka angielskiego z gier. I miało to bardzo pozytywny aspekt, ponieważ angielskiego dopiero zacząłem się uczyć w liceum. I ja do tego liceum szedłem już z pewną wiedzą o języku angielskim. Owszem, nie z jakimiś gramatycznymi rzeczami, bo tego nie znałem czasów, ale znałem słownictwo dosyć bogate i potrafiłem jakby w kaleki sposób typu Kali chcieć banana jakoś się wypowiedzieć. No ale wróćmy. W Monkey Island pamiętam jeszcze jedną taką śmieszną sytuację. Jest taki moment, kiedy musimy nauczyć się fechtunku i jest to zrobione w taki sposób, że obok walki na miecze głównie chodzi o to, że przeciwnicy przerzucają się jakimiś śmiesznymi wyzwiskami. Działało to na tej zasadzie, że trzeba było na każde wyzwisko była jakaś odpowiedź, której trzeba było się wcześniej nauczyć. Jeżeli ją umiałeś, no to jeżeli ją odpowiedziałeś odpowiednio, no to postacie jakby zyskiwałeś punkt i udawało ci się tam trochę przesunąć tą postać w prawą stronę. No i słuchajcie, kiedy my w to żeśmy grali, my zupełnie nie rozumieliśmy, że tam są jakieś opcje dialogowe, ale jaki to w ogóle ma sens, czy to ma się rymować. I pamiętam, że Arek miał taki pomysł, taką ideę, że to tam, co odpowiadasz tymi tekstami, to nie jest istotne. Jak oni się leją na te miecze, to trzeba szybko myszką machać i im szybciej machasz, to żeby ci zaliczyło punkcik, nie? Dzisiaj wydaje się to głupie, ale wtedy wcale głupim się nie wydawało, zwłaszcza, że w którymś momencie Arek odpowiedział na jakąś tam zaczepkę tego pirata i odpowiedział dobrze. I potem zaczął tą myszką machać jak szalony i faktycznie postać przesunęła się w prawo, czyli zyskała punkt. Pamiętam, że wtedy no nie, no to trzeba tą myszką machać, nie? Ja nie pamiętam osobiście, czy machałem myszką, ale pamiętam, że Arek szaleńczo machał, no ale to spełzło ogólnie na niczym. I na tym, żeśmy się tutaj zatrzymali. Pamiętam, że nie mogliśmy sobie z tym poradzić, ponieważ no nie za bardzo wiedzieliśmy, o co tutaj chodzi. Dopiero później dostaliśmy, czy tam był jakiś opis w jakimś czasopiśmie, bardziej dokładny, taki rzetelniejszy, z wszystkimi pytaniami, odpowiedziami. Udało nam się to dalej przejść. Pytanie, które możecie teraz mi zadać: po co grać w grę, w której nie masz zielonego pojęcia, o co chodzi? No bo w gry przygodowe, jeżeli nie znasz języka, no to nie ma w ogóle sensu w nie grać. Gry przygodowe nie grało się po to, w tamtym czasie oczywiście, nie graliśmy po to, żeby grę skończyć, nie graliśmy po to, żeby grę przejść. Graliśmy po to, aby w grach przygodowych bardzo często to się zdarzało, aby obejrzeć cutscenki. Wierzyliśmy w to święcie, że na końcu każdej gry przygodowej będzie mega długi, fajnie zanimowany filmik i do tego dążyliśmy, żeby to obejrzeć. Wiem, że to wydaje się głupie, ale pewne wartości, jakimi kierowali się gracze w latach 90. były trochę inne niż dzisiaj, a szczególnie jeżeli mówimy o dzieciakach, które nie miały za bardzo angielskiego, nie znały angielskiego i pragnęły, aby na monitorze czy tam na telewizorze w grze zobaczyć element, który bardzo przypomina ci telewizję, czyli taki, można powiedzieć, element nieinteraktywny, czyli właśnie na przykład cutscenki. I te wszystkie gry przygodowe, które żeśmy kończyli z Arkiem, kończyliśmy tylko po to, aby były fajne cutscenki. Pamiętam, że bardzo często podchodziliśmy do gry bardzo nieufnie, bo jeżeli gra była na 2 dyskietkach, to na pewno nie ma tam animacji. Pamiętam, że taką grą był chyba Hook na podstawie filmu z Robinem Williamsem, gdzie gra była przygodowa, ale na 2 dyskietkach. I mówię, nie, tam nie ma żadnych animacji, to jest jakaś lipa ogólnie. Oczywiście z czasem angielski zaczął nas bardziej zaczęliśmy rozumieć, o czym te postacie rozmawiają i oczywiście zaczęliśmy czerpać jakąś przyjemność z gry, ale początek tak wyglądał. Gra została stworzona przez Rona Gilberta i Tima Schafera. Tego drugiego możecie znać chociażby z Brutal Legend. Zresztą on cały czas wydaje gry pod szyldem Double Fine.
i wznawia te swoje gry przygodowe. Na przykład ostatnio był Full Throttle, wcześniej było Grim Fandango, to są wszystko gry LucasArtsu. Monkey Island jest taką do bólu klasyczną grą przygodową, w której w zasadzie nie możesz zginąć. To mi się strasznie podobało w grach przygodowych. Później w grach przygodowych będzie kombinowanie, będzie jakieś na przykład, że będziesz mógł wykonać rzeczy, które sprawią, że zginiesz. W grach przygodowych nigdy nienawidziłem czegoś takiego, że w grze możesz zginąć. Bo gra przygodowa miała polegać na tym, że siedzisz sobie spokojnie, grasz, próbujesz wszystkiego na wszystkim, a nie, że nagle się okazuje, że możesz zginąć i na przykład, nie wiem, musisz zaczynać od nowa. Strasznie mnie to irytowało. W Monkey Island też nie było czegoś takiego jak pixel hunting. Gra była dobrze zaprojektowana, że nie wymagało tego. Wtedy jeszcze nie do końca rozumieliśmy zjawisko pixel huntingu, zwłaszcza, że ono się pojawiło przy okazji gry Future Wars, a już miałem wtedy peceta, także no wtedy jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, o co chodzi. W grze wcielamy się w Guybrush'a Threepwooda, który bardzo by chciał zostać piratem i dostaje jakby 3 questy, nauczyć się fechtunku, ukraść jakiś taki złotego bożka czy coś z pałacu gubernatora i oczywiście odnaleźć skarb. No i naszym celem jest tak pokierować przygodami Guybrush'a, aby oczywiście ten skarb odnaleźć i żeby w końcu zostać piratem. Gra była fajnie skonstruowana, wtedy jeszcze kiedy nie rozumiałem języka angielskiego, nie rozumiałem gagów, ale gagi były nawet całkiem spoko, były nawet fajnie wplecione w grę reklamy, czyli na przykład z jednym z piratów, którym rozmawiałeś w tawernie, nagle ci zaczynało opowiadać o jakiejś innej grze LucasArtsu, także były takie dosyć ciekawe zabiegi. Gra była faktycznie dzisiaj, kiedy grałem już ze zrozumieniem, czy tam wcześniej w ten remake, gra miała zabawne momenty i ogólnie bardzo pozytywna przygodówka, aczkolwiek brzydko się zestarzała. Mówi się, że gry pixelartowe gorzej wcale się nie starzeją, ale niestety muszę przyznać, że Monkey Island pod kątem wykonania strasznie się zestarzał. I tutaj mam dla Was taką ciekawostkę. Nie tak dawno był remaster Secret of Monkey Island z nową grafiką i tam było coś takiego, że w każdej chwili mogłeś sobie tą grę przełączyć na ten tryb VGA, czyli taki klasyczny z tych lat 90. I pamiętam, że kupiłem sobie tego Monkey Island, zacząłem w niego grać na tej nowej grafice, mówię, ale super. No ale też zacząłem sprawdzać, sobie przypominać, jak tam te lokacje wyglądały kiedyś i koniec końców był taki, że całą grę skończyłem w zasadzie grając na tym starym, klasycznym wyglądzie, przerzucając tylko na chwilę, żeby zobaczyć, jak wygląda ten nowy. Siła nostalgii, tego co pamiętałem, gdy graliśmy Arkiem i Arek jak szalony machał myszą, żeby pokonać piratów, była tak duża, że wolałem jednak grać w tą wersję klasyczną. No okej, pudełko, które mam, to jest tak zwany Bounty Pack Monkey Island, który jest też dosyć ciężki do zdobycia. I tutaj jest rzecz, której nie do końca rozumiem, znaczy nie rozumiem kroków podjętych przez LucasArts. W latach 90., gdy pojawił się CD-ROM, pojawił się nowy nośnik, wszystkie firmy produkujące gry przygodowe wydawały drugi raz tą samą grę na nośniku CD, z tym, że były dograne wokale, były dograna ścieżka wokalna na płycie. To się mówiło, że to są tak zwane wersje Toki. One się niczym nie różniły i po prostu na przykład, nie wiem, Day of the Tentacle na przykład, tak, wydali na dyskietkach Day of the Tentacle i wydali ją na płycie CD, z tą różnicą, że na płycie CD miałeś możliwość posłuchania wszystkich dialogów, czyli był pełny dubbing. Monkey Island wyszedł oczywiście w wersji na dyskietki i gdy zaczęła się ta mania wyrzucania wszystkiego na gry CD, LucasArts zdecydował się też wydać taką grę, pierwszą część Monkey Island w wersji na CD. I to jest też pierwsza ciekawostka, pierwsza rzecz, którą nie do końca rozumiem, że wydał tylko pierwszą część wersji na CD. Druga część już nie była wydana jako osobny tytuł. I teraz wersja na CD, która powiedzmy ta standalone, jest niesamowicie rzadka. Przez długi czas myślałem, że to jest mit, że ta gra nie istnieje. Widziałem na Moby Games, że są skany, ale mówię, to jest niemożliwe. Nigdzie tego na eBayu nie było. Przez 7 lat próbowałem to
złapać kiedykolwiek, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. I paradoksalnie, gdy zacząłem robić materiał o Monkey Island, przymierzać się do robienia, wbiłem na Allegro i patrzę, ktoś sprzedaje. Jedyna osoba na całym świecie ma. Co prawda gra nie była kompletna, ale była w Big Boxie z wersją na CD. Pamiętam, że byłem wtedy wow, po prostu jednak ktoś to ma, kurde, jednak ktoś to ma. Jednak jaki był problem z wersją na CD? Otóż wersja CD Monkey Island zajmowała chyba 8 mega. Co poszło nie tak? LucasArts z jakiegoś zupełnie niezrozumiałego powodu wydał tą grę w wersji na CD, nie dorzucając ścieżki dialogowej. Było to o tyle dziwne, że wszystkie te gry wcześniejsze i późniejsze, które pojawiały się w wersji na CD, jak na przykład Monkey Island, nie Monkey Island, tylko Day of the Tentacle, Maniac Mansion, miały tą ścieżkę dialogową, czyli kupowałeś grę na płycie CD z nadzieją, że coś tam nowego jest, a dostawałeś w zasadzie grę dyskietkową. Aby być uczciwym, dodam, że twórcy dodali coś na tej płycie CD, mianowicie było to chyba 8 ścieżek audio z muzyką, bo wcześniej muzyka była wygrywana przez MIDI, natomiast faktycznie tutaj były te ścieżki audio z muzyką. Czy to jednak usprawiedliwiało kupowanie drugi raz, jeżeli posiadałeś wersję dyskietkową, wersję na płycie CD, która była w zasadzie wersją dyskietkową nagraną na płytę? W mojej opinii nie bardzo. I wersja Toki pierwszego Monkey Island nie istnieje. Ona się pojawiła dopiero przy wersji remasterowanej, wtedy się pojawiła wersja Toki. I z tego co wiem, są już trwają prace, aby przenieść te wszystkie dialogi z wersji remasterowanej na tą wersję CD wydaną przez LucasArts. No i teraz dochodzimy do Monkey Island Bounty Pack. Monkey Island w wersji na płytę, jeżeli nie miałeś tej klasycznej, mega rzadkiej wersji Monkey Island, miałeś możliwość kupienia tak zwanego double packa od firmy, która się nazywała White Label. Miałem tą wersję, ale nie wiem, czy ją mam, czy już sprzedałem. White Label to była firma, która zbierała po prostu jakieś tytuły, które miały kilka części i wrzucała to na jedną płytę i wydawała to pod własnym szyldem. I tak właśnie wydano Monkey Island, gdzie pierwszy raz można było zagrać w Monkey Island wersję CD. Obydwie były po prostu nagrane na jednej płycie, no i one były wydane właśnie w wersji White Label. Natomiast LucasArts z czasem postanowił wydawać takie paki. To się nazywało LucasArts Classic i tu właśnie między innymi były zestawy na przykład z grami z Gwiezdnych Wojen, ale też właśnie powstał taki Bounty Pack, Monkey Island The Bounty Pack, który zawierał 3 części Monkey Island. 1, 2 i 3, czyli The Secret of the Monkey Island 2 i The Curse of the Monkey Island. Oczywiście wersja, którą posiadamy tutaj na CD, to jest wciąż ta wersja dyskietkowa, nie posiada dialogów, jest to ta wersja nie ma z jakiegoś powodu. Samo pudełko, które widzicie, prezentuje się dosyć fajnie, bo ono jest takie dosyć duże, ono jest o wiele większe niż zwykły Big Box, aczkolwiek nie usprawiedliwia to w żaden sposób wielkości tego pudełka. W środku, poczekajcie, mam tu takie folie, mamy instrukcję, czyli manual do wszystkich części zbiorczych, do wszystkich części Monkey Island, czyli do całego Bounty Packa, aczkolwiek trzeba oddać, że jest ładnie wydany, jest po prostu kolorowy. Jest kolorowy ten manual, także wygląda on całkiem fajnie, tak, jeżeli przyrównamy do innych tego typu gier, aczkolwiek tu trzeba przyznać, że ten manual głównie opiera się na opisach The Curse of the Monkey Island, a nie tych wcześniejszych częściach, no ale ładnie wydana taka książeczka, która faktycznie wygląda spoko, aczkolwiek widzę, że tu nawet nie ma informacji odnośnie pierwszej części, tylko w zasadzie tylko Curse of the Monkey Island. Zupełnie nie zrozumiałem, bo okładka mówi The Bounty Pack, a cała instrukcja dotyczy Curse of the Monkey Island. No i oczywiście były płyty z grami. Pudełko było zbiorcze, prezentowało się tak. W środku mieliśmy 2 płytki z Curse of the Monkey Island i na jednej płycie, podobnie jak w wersji White Label, były 2 części Monkey Island nagrane
na płycie CD. I tutaj o tyle było to słabe, że manual był w formacie cyfrowym. Też zupełnie dla mnie tutaj niezrozumiałe, bo wydają książeczkę do Curse of the Monkey Island, nazywają ją Bounty Pack, czyli wydaje się, że to jest do wszystkich części, a nie jest do żadnej, a jest tylko do jednej. Natomiast pozostałe manuale do 1 i 2 są w wersji cyfrowej. Coś tu jest chyba nie bardzo. Coś chyba nie bardzo pykło. Niemniej, no, warto wspomnieć, że takie wydanie jest. Ono jest dosyć rzadkie, aczkolwiek fajnie się prezentuje w tym takim dosyć dużym pudełku. Chociaż tak jak mówię, no zobaczcie, to jest w tym pudełku. Fatbox i manual i pudełko. Zobaczcie, ile to zajmuje w pudełku. Tyle. Także chyba sprzedawali to tylko dlatego w takim pudełku, żebyś poczuł się, że kupujesz coś naprawdę dużego i drogiego i fajnego, a koniec końców się okazało, że to i tak w sumie większość, co jest w pudełku, to jest oczywiście powietrze i tak tylko zajmuje to ogromną ilość miejsca i w sumie nic z tego nie wynika. Także dosyć dziwne ogólnie podejście LucasArtsu. Jedna z takich tajemnic, których nie rozwiązałem do dzisiaj odnośnie tej serii Monkey Island, no ale chciałem się z Wami tym podzielić. Czy dzisiaj warto zagrać w Monkey Island? Powiem Wam tak, no w tą klasyczną wersję dyskietkową wypaloną na płycie CD, no nie ma za bardzo sensu. Jeżeli bardzo chcecie zagrać w Monkey Island, polecam jednak tą wersję remasterowaną, ponieważ jeżeli odrzuci Was ta pixelartowa grafika, zawsze możecie się przełączyć w ten nowy tryb, który jest ładny. Ładnie to zostało zrobione, aczkolwiek no, wydaje mi się, że troszkę stracił ducha serii Monkey Island, ale jest jakaś alternatywa do grania w tym pixelarcie. Natomiast jeżeli chcecie, no to warto się z tym zapoznać. Natomiast Bounty Pack pozostaje taką dosyć ciekawostką dla kolekcjonerów, dla fanów big boxów, że coś takiego wyszło i czasami można zdobyć 3 gry w jednym pudełku, aczkolwiek okupione jest to ogromną ilością miejsca, które trzeba poświęcić na postawienie takiego pudła. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o klasyczną przygodówkę Monkey Island. Zdecydowałem się nie omawiać całego Bounty Packa, tylko omawiać po kolei te wszystkie części, zwłaszcza, że tych gier powoli mi się troszkę kończy. To było grane, a tak będę miał jeszcze 2 kolejne odcinki, także wydaje mi się, że jest to ok podejście i macie 20-ponadminutowy materiał i będzie oczywiście Monkey Island 2 i będzie też The Curse of the Monkey Island też oczywiście się pojawi. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.